odpust był tego, to tam się jechało. No to tak widzę jak dzisiaj, tu jak z Chruszowa się jedzie, no to po prawej stronie kościół, na pagóreczku tak trochę. I tam ojciec zajeżdżał z tamtej strony końmi, tam do płotu jakiegoś tam przywiązał konie. 16 sierpnia 1945 roku polski komunistyczny rząd podpisał traktat graniczny ze Związkiem Radzieckim. Uznano wówczas, że granica będzie przebiegać tak zwaną linią Curzona. W wielu miejscach granica przebiegała na naturalnych barierach, takich jak rzeki, m.in. rzeka Bug. Natomiast w innych dopiero czekała na wytyczenie. To zadanie powierzono w specjalnej komisji. To ona decydowała, że takie miejscowości jak Chruszów, w którym się teraz znajdujemy, w obwodzie jaworowskim, stały się częścią Związku Radzieckiego, a Budomierz, który znajduje się kilkaset metrów za moimi plecami, stał się częścią Polski Ludowej. Wśród mieszkańców Polski pozostała pamięć o tym miejscu, które pełniło tak ważną rolę w ich życiu. Dzisiaj chcemy pokazać tą małą historię. Historia, która dotyczy lokalnej społeczności. Jak pamięć o tym miejscu i jego znaczenie przetrwało przez kilka pokoleń. Ще в 1988 році стояв хрест, було накрито черепицею цей костіл. Ну, природа і все руйнує, стихії природи. Ну і хотілося б, щоб так як в нашій державі йде війна, якщо б кошти зійшли, щоб допомогти відновити цей костіл. Тому що тут йде дорога на митний переїзд, Будомир-Грушів, і багато людей їдуть, ну і так би не було. Początki Chruszowa sięgają XVI wieku, kiedy król Zygmunt August przekazuje tutejsze dobra rodowi lityńskich herbu Sas, co następnie potwierdza dekret Sejmu Lubelskiego. W 1715 roku właściciele dóbr, rozwadowscy, fundują drewnianą cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja. W XIX wieku w Chruszowie, leżącym w ówczesnym zaborze austriackim, powstają koszary kawalerii. Pod koniec stulecia właścicielką Chruszowa i Kłonic jest Wiktoria Łubieńska. Małżeństwo z nią zawiera Franciszek Wojciech Dzierżykraj-Morawski, herbu Nałęcz, znany poznański działacz polityczny i społeczny. Zdobywa mandat posła do pruskiego parlamentu. Wydaje szereg publikacji o stosunkach politycznych w Galicji. Po objęciu dóbr wniesionych przez żonę, Franciszek decyduje o ufundowaniu w Chruszowie katolickiego kościoła. Świątynia zostaje ukończona w 1898 roku. Dwór w Chruszowie w końcówce XIX wieku, na początku XX wieku, to nie była taka rezydencja w naszym tego słowa rozumieniu. Chruszów był przede wszystkim takim zapleczem gospodarczym po prostu. I chyba chodziło przede wszystkim o stworzenie miejsca kultu dla miejscowej ludności. I raczej w tym widziałabym próbę opieki nad pracownikami dworu niż na tworzeniu kaplicy, która służyła właścicielom. Wojciech Dzierżykraj-Morawski sprzedał ten właśnie swój majątek. No i ten teren z kościółka i sama budowla został wyłączony spod sprzedaży. Obowiązek dokończenia tej budowy przejęła siostra Wiktorii Łubieńskiej, czyli Paulina. I ta Paulina Łubieńska wyszła za mąż za Ignacego Leduchowskiego. Stąd też tutaj takie powiązania z tą rodziną od świętej Leduchowskiej, bo to był jej brat, on był w stopniu kapitana w armii austriackiej. Początki koszar w Chruszowie sięgają końca lat 60. XIX wieku. Niebawem powstały pierwsze budynki, m.in. budynek sztabu garnizonu, budynki mieszkalne, szpital polowy, lazaret dla koni, ujeżdżalnia, strzelnica i oczywiście stajnie. W koszarach w Chruszowie stacjonowały różne jednostki kawaleryjskie austro-węgierskie. Był to niewielki garnizon, który według danych z 1900 roku liczył 310 żołnierzy. Po bliskich koszarach stacjonował 6. Regiment Dragonów,
austriacki oczywiście. To byli czeskiego pochodzenia ci żołnierze, bo nawet gmina Lubaszów odkupiła kartkę pocztową Gruß aus Chruszów, czyli pozdrowienia z Chruszowa. Są fajne fotografie i na odwrocie właśnie jest wszystko napisane po czesku. Była wysyłana ta kartka do Stanów, to przebyła jednak drogę tam i z powrotem. Proboszcz z Niemirowa bardzo narzekał na konne podwody, bo przecież księdza trzeba było przywieźć z tego Niemirowa. Bardzo lubił, jak przyjeżdżali żołnierze po niego. Otóż on tłumaczył się, że poprzednio, gdy wojskowi wysyłali dobre konie po księdza, to zawsze w niedzielę jeździł do Chruszowa. Później jednak przysyłano zwykłe, chłopskie konie, które ledwie ciągnęły wózek. Także chociaż ksiądz Breiter raniutko z domu do Chruszowa wyjeżdżał, mógł zaledwie na 12 godzinę w południe do Niemirowa powrócić. Po zakończeniu walk o niepodległość Polski, po zakończeniu walk polsko-ukraińskich, kompleks koszarowy w Chruszowie został przejęty przez Wojsko Polskie. Ostatnią jednostką, której pododdziały stacjonowały w koszarach w Chruszowie, był 10. Pułk Strzelców Konnych, 3. i 4. Szwadron. Ta jednostka stacjonowała do 1927 roku, kiedy to te szwadrony zostały przeniesione do Radymna, a garnizon w Chruszowie został zlikwidowany. Ostatnią osobą, która zajmowała się tą zwaną opiekę kolatorską, sprawowała nad kościółkiem, to była właśnie Wanda Balko-Chrząszczewska, to była już rodzina właśnie z Budomierza. Kościół w Chruszowie, który powstał u schyłku XIX stulecia, należy do takich typowych świątyń prowincjonalnych, które były stawiane właśnie na przełomie wieków na terenie Galicji. To jest kościół bardzo mały, jest jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium. Prezbiterium jest węższe, ale także niższe niż sama nawa, a zatem to wyodrębnienie jest nie tylko w rzucie, ale także i w bryle. Wnętrze kościoła jest bardzo małe, bo to jest niecałe 67 m2. Wysokość kościoła liczona oczywiście na zewnątrz to jest niecałe z kolei 12 metrów. I taka niewielka budowla usytuowana była poza miejscowością przy zabudowie dworskiej, ale też i w takim dobrym usytuowaniu, jeżeli chodzi o cmentarz w miejscowości Chruszów. O kościele należy jeszcze powiedzieć to, że jest to taka budowla, którą moglibyśmy określić mianem budowli neogotyckiej, skromnej, ale jednak neogotyckiej. Sklepienie tej budowli to jest sklepienie krzyżowe, ostrołukowe. Co ciekawe, te sklepienie zostały wyciągnięte w cegle i w deskach drewnianych, oczywiście pokrytych stosownym tynkiem. Otwory okienne, portal także jest ostrołukowy. O tej świątyni należy jeszcze wspomnieć to, że jej fasada także wpisuje się w ten styl neogotycki. Pierwotnie ujmowały ją pinakle, w tej fasadzie znajduje się też fryz arkadkowy, a sam szczyt zwieńczony jest żeliwnym krzyżem. Takim elementem, o którym też należy wspomnieć, są przypory, które znajdują się w elewacjach bocznych. Ich odpowiednikiem we wnętrzu jest para pilastrów i te pilastry dzielą tą nawę na dwa przęsła. Biorąc też pod uwagę styl pracowni Ferdynanda Majerskiego, to możemy podejrzewać, że był to taki ołtarz stanowiący swobodną fuzję stylów historycznych. Architektura tego ołtarza z całą pewnością wzorowana była na formach nowożytnych. Natomiast detal jest taką swobodną wypowiedzią na temat stylu romańskiego i stąd możemy określić to stylem neoromańskim. W 2022 roku udało się odkryć dwa nieznane dotychczas projekty detalu ołtarza, który znajdował się w Chruszowie. To są projekty, które znajdują się w zbiorach rodziny Dąbrowskich-Żołyń, których opiekunką i właścicielką jest Magdalena Kątnik-Kowalska. Oba te rysunki, oba te projekty zostały sporządzone przez Ferdynanda Majerskiego, który od 1867 roku prowadził absolutnie wyjątkowe, duże, bardzo sprawne przedsiębiorstwo artystyczne w Przemyślu, które my moglibyśmy dzisiaj zakwalifikować jako po prostu taki zakład produkujący wszelkiego rodzaju wyposażenie, wystrój do świątyń, nie tylko zresztą rzymskokatolickich, ale też i grekokatolickich, także do cerkwi prawosławnych. W tej wizytacji dekanalnej zachował się zapis, że kościółek wybudowany przez państwa morawskich i leduchowskich, jest to piękna budowla,
jednonawowa, murowana, pokryta dachówką, z jednym pięknym ołtarzem, cytując dosłownie, zapatrzona wszystkie niezbędne aparaty kościelne. Czyli świadczy o tym, że faktycznie był wyposażony ten kościół w monstrancje, w kielichy, no wszystko, co było potrzebne do sprawowania liturgii. Po sprzedaży majątku przez Franciszka Morawskiego opiekę nad kaplicą przejmuje ostatecznie kościół parafialny w Nimirowie oraz stacjonujące w Chruszowie oddziały wojskowe. Franciszek umiera w 1938 roku i zostaje pochowany w rodzinnym mieście żony, Rakowcu. Wiktoria Łubieńska umiera 11 lat po nim. Msze odprawiały się tam w Ruszowie raz w miesiącu. Dojeżdżał tam do nich ksiądz. Tam były polskie chrzty, śluby, pogrzeby też, bo tam jest zaraz koło tego, obok kościółka jest cmentarz. I to jest cmentarz, można powiedzieć, polsko-ukraiński, bo tam leżą ciała i Polaków, i Ukraińców. Z opowiadań mojej mamy mieszkała na Budomierzu, natomiast w Chruszowie chodziła do szkoły. Mama urodzona była w 1931 roku. W 1937 poszła do pierwszej klasy, do szkoły właśnie w Chruszowie. To był kościół, parafia była Nimirów. Przyjeżdżało 2 księży, ksiądz Jędrzejewski i Patyniak. Właśnie ci 2 księża przyjeżdżali odprawiać mszę świętą. To był garnizonowy, wojskowy kościółek i to bardzo mały. I my tam Polacy chodzili i tak dalej. Ksiądz przyjeżdżał co 2 tygodnie jako filialny, czy jak to się nazywa. Ja byłem chrzczony w tym kościółku, no i później dorastałem i mając niecałe 7 lat, w ten czas powstała granica, to było w 1944 roku i już tam chodziłem właśnie do szkoły, do pierwszej klasy. W 1941 roku w kościele tym był chrzczony mamy brat, Krzysztof. Chrzestną była właścicielka młyna, pani Jadwiga Balko. Ona opiekowała się tym kościołem, uczyła dzieci, przygotowywała dzieci do pierwszej komunii. No, była bardzo poczciwa kobieta. Ta pani była pochodzenia żydowskiego, ale była katoliczką. Ktoś, prawdopodobnie Ukraińcy, wydali Niemcom, także Niemcy ją zabrali i ślad po niej zaginął. Tak jak widzimy, po młynie zostały tylko same ruiny. Właścicielem tego młyna przed wojną był Balko. Jego żona miała na imię Jadwiga. Młyn był drewniany, fundamenty, jak widać, murowane. Zawsze przyjeżdżali ludzie z okolic, sąsiednich miejscowości kąpać się w lecie, to była czyściutka woda. No było naprawdę bardzo dobrze. Zaszumiały góry, zaszumiały lasy, zaszumiały góry, zaszumiały lasy. Gdzie się to podziały, starodawne czasy. Tutaj mieszkaliśmy od początku. Razem do szkołyśmy chodzili, do jednej klasy, jak to się mówi, Tak, razem do szkoły. podstawówki całej. Za Niemców jeszcze tam do szkoły chodziłem, a później jak Ruscy natarli tutaj, magazyn Niemcy podpalili, bo mieli tutaj w Chruszowie magazyn z amunicją. Dla dzieci jeszcze tym bardziej było strach, bo to ułamki leciały. Myśmy za fasolą, która na tyczkach była dosyć obszar, no ja wiem, może tam 5 are, 2 are, no trudno mi tam powiedzieć. To nam ojca nie było, bo ojciec był na froncie i tak dalej. No to ojca stryj, bo nas 2 rodziny mieszkało razem, to nas pierzynami poprzekrywał, żeby te ułamki chroniły ta fasola
Dawniej mówili, że przez pióra nie przechodzi kula. Tak, i przez pierzyny no jest gdzieś łagodniejsze uderzenie czy coś takiego. No, to było straszne, ale później po tym wybuchu, jak już Ruscy przyszli, poszliśmy jeszcze do tego kościoła, chodziliśmy, no to wkoło tego kościoła tam jest taka trawa, łąka czy coś takiego, czy ten kościółek od wioski trochę był z dala i tamśmy chodzili na mszę i to po tych pociskach, bo tam jeszcze nie posprzątali, dużo było takich, że nie wybuchły, a wyrzuciła ta eksplozja tego magazynu. Tam jak Niemcy uciekali, wzięli to zapalili. I to tak strzelało, wiesz, te kule lecieli, a jedna padła na kościół i nie splądowała. Leżała na kościele ta kula. Wszyscy się bali, że kiedyś padnie, kościoła nie będzie i ludzi pobije, wszystko jedno. Polacy i Ukraińcy żyli w zgodzie, spotykali się razem, wszystko było w jak najlepszym porządku. Ale potem, w tym czasie, jak już zaczęły się tworzyć bandy, to wspominała mama, że koleżanki wszystkie od niej się odwróciły. Mama zawsze mówiła, że ona nie czuje nienawiści, tylko chce prawdy. Później nam gospodarstwo spalili całkowicie, bo było wszystko pod strzechą. Tam się kilka domów spaliło na tym Budomierze, to nawet chyba, ja wiem, z 8-10 gospodarstw spalonych zostało. I tam, gdzie ten rodzinny dom męża, tam do dziś nie ma nic. Tam jest, Tak. wtedy spalone były budynki i nie ma nic tam. Każdy miał zrobiony taki bunkier, taki schron, że w tym razie schronie- czegoś uciekało się tam, To kryło jak my się popalili, a to dla dzieci co jest? jak my się popalili, to w takim schronie właśnieśmy siedzieli tam w ziemiance 2 tygodnie czy 3. Tak było, naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Potem już nie było powrotu. Zostali dzieci, rodzice zostali wywiezieni albo odwrotnie, albo dziecko zostało z tamtej strony, a z tej strony rodzic, bo już nie mógł wrócić. Jak na przykład wyszedł z Chruszowa, tutaj w stronę Lubaczowa, naszą stronę, wracając do domu, a nie wiedzieli, że to już nie wolno. Granica już było wojsko, już Sowieci nie puścili na tamtą stronę. Więc dziecko zostało z tamtej strony, już nie puścili do rodzica, a z kolei rodzica nie puścili na tamtą stronę. Niektórzy znam z opowiadania, bo teściu mi opowiadał, że matka zostawiła córkę, bo wyszła matka tutaj w tą stronę do Lubaczowa, aby się upewnić, czy córka żyje, to córka wychodziła, bo to było wszystko widać, wychodziła z drugiej strony, a ona z strony od nas, polskiej, miała ciągle jakąś chusteczkę białą i tylko poruszała chusteczką, a tamta podniosła rękę i w ten sposób sobie dawali znak, że ja żyję i ty żyjesz. Przychodzili niektórzy ludzie też tak nielegalnie, ale często zostali zatrzymywani. I tak ciężko było, no bardzo to ciężko przechodzili. Ale to nie było na to rady. No, żyło się jak się żyło, ale najgorzej się wspomina wojnę. Jako dzieci. Najgorzej. Teraz to się człowiek martwi, tu wojna, tam wojna. A my wiemy, co wojna. W czasie już później powojennym w kościele, no to był Związek Radziecki, tam był magazyn nawozów, pasz i zawsze chciałem tam pojechać i w roku, nie pamiętam, chyba 2014 pojechaliśmy z gminy z delegacją, to drzwi w ogóle tam nie było, to było porą letnią, w kościele było stado koni. Po prostu konie się chowały od słońca tam. Chór był częściowo jeszcze trzymał się, a jedna część, bodajże prawa strona, leżała na ziemi. To wszystko było połamane, dach zniszczony. Później na zebraniu rzuciliśmy taki temat, że może dobrze by było
tym kościółkiem się zająć, bo to no, takie pewne te wspomnienia starszych osób. I wójt podjął temat. W odniesieniu do kościółka w Chruszowie samorząd gminy Lubaczów łącznie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów działania podejmował już od dobrych kilku lat w zakresie przeprowadzenia prac remontowych i renowacyjnych. Przygotowanie do całego procesu renowacji kościółka musiało się wiązać z przygotowaniem współpracy na poziomie administracyjnym pomiędzy naszą gminą a gminą nie tylko Niemirów, ale także gminą Drochomyśl, na terenie której położona była wieś Chruszów. Do tego procesu włączyły się również władze powiatowe, rejonowe w Jaworowie, ale także ksiądz arcybiskup Mokrzycki i ksiądz Marek Niedźwiecki z Jaworowa. Nasze społeczności polskie, czy nasze społeczności wyznaniowe, rzymskokatolickie w naszym rejonie są grupami nielicznymi. Ja mam parafię w Jaworowie 100 osób. To są Polacy, to są osoby polskiego pochodzenia, to są już także i Ukraińcy. To dzięki ich pracy początkowej udało nam się te kościoły czy te budowle odzyskać. W 2017 roku przeprowadziliśmy prace porządkowe, odgruzowując kościół wewnątrz, porządkując na zewnątrz, zabezpieczając wszystkie te elementy zabytkowe, które leżały obok kościoła, bo na przykład spadły z dachu. To wszystko udało się zrobić w 2017 roku. W 2018 roku już prowadziliśmy działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i przygotowaniem kolejnych materiałów na odbudowę kościoła, na jego renowację, jak na przykład zakup drewna na więźbę dachową. Zabezpieczyliśmy całą dachówkę, która nadawała się jeszcze do wykorzystania i ona jest złożona wewnątrz tego kościółka i czeka na kolejne prace. W następnym roku, w 2019, przeprowadziliśmy prace związane z zabezpieczeniem fundamentów. Rok 2020, wiadomo, pandemia, 21 także, w 22 wybuchła wojna na Ukrainie. To spowodowało, że przez te 3 ostatnie lata nie mogliśmy prowadzić dalszych działań, ale dokumentacja jest przygotowana. Jest to część dziedzictwa tej gminy, bo przed wojną Chruszów leżał właśnie w granicach gminy Lubaczów. Gdyby się udało, że ten kościół zacznie sobie żyć swoim życiem, jest to świetne miejsce do spotkań takich ekumenicznych, nawet pograniczników polskich czy ukraińskich z okazji różnych świąt. Pewno da się radę jeszcze kiedyś wejść do niego i po prostu posłuchać jeszcze tam mszy.